Jak pana imię? Michał. Nazwisko? W sumie to wiecie jak się nazywam. Wiemy, ale to nie ma teraz znaczenia. Nazwisko. Skocz mi. A więc skocz mi Michał. Czy pan wie, jakiego wieku potrafi dożyć dorodny bocian? Czy pan wie, jaka jest średnia prędkość jaskółki w locie? Nie wie pan? A czy pan chociaż wie, dlaczego został tu dzisiaj wezwany? Nie wiem, ale przyznaję się do winy. Michał, zastanów się. Wywalicie z uczelni. A pani kim pani jest? Nazywam się Weronika Doberman i jestem obrońcą oskarżonego. Zatem przyznaje się pan do winy. Do zapuszczania żurawia na egzaminie z filozofii betonu. Tak, i nie mam nic na swoją obronę. Mój kolega ma depresję. Ostatnio zmarł jego zając morski. On nie może w pełni odpowiadać za swoje postępowanie. Czy pan ma depresję? Mam jedynie urojenia fantazyjno-maniakalne. W związku z tym nie widzę powodu, aby zastosować wobec pana niższy wymiar kary. Przepraszam, Ewelina. Dlaczego to robisz? Myślisz, że zostaniesz bohaterem? To nie ma znaczenia. Wiem co robię i muszę tak postąpić. Michał, to szaleństwo! Nie mam wyjścia. Wkrótce to zrozumiesz. Po rozpatrzeniu sprawy przyznaję, iż pański czyn nie zaszkodził opinii uczelni, pracowników czy też innych studentów. Uważam jednak, że podobne występki na egzaminach są niedopuszczalne i musi pan poznać, czym są prawdziwe studia. Skazuję pana na 5 lat studiów na uczelni o zaostrzonym rygorze. Zgodnie z pana pisemną sugestią będzie to Wydział Informatyki niestosowanej oficjalnie na Politechnice Stanowej. Niniejszym wydalam pana z naszej uczelni i otrzymuje pan identyfikator skreślonego z listy studentów numer 106451. Wypadł z baru, ciecie! Już! Ty studencki Mario, teraz się życia nauczysz! Ej, wy! Proszę do akademii! Olsztyńscy studenci wystąpili na ulicę, demonstrując swoją niechęć do budowy w Polsce uczelni wyższych zgodnych z nową dyrektywą ministra edukacji narodowej. Zgodnie z zarządzeniami Rady Ministrów w kraju ma powstać jeszcze 6 uczelni państwowych o zaostrzonym rygorze, na wzór Politechniki Stanowej.
Czego? Ja w swoim pokoju. Jakiego pokoju? Nic nie wiem o żadnym pokoju. Flacha jest? Mam połówkę żołądkową. To jest kartka do tej kolejki na schodach. Ustawić się i czekać. Żegnam. Pierwszy raz tutaj? Tak, to moja pierwsza odsiadka. Ja na szczęście mam to już za sobą. Za co tutaj trafiłeś? Tak naprawdę to trochę przez przypadek. Jasne, jesteś niewinny, co? Tutaj nie ma niewinnych. Każdy świeżak tak mówi. Słuchaj, długo się stoi w tej kolejce? Zależy, co wymyślą na rekrutacji. Rok temu ledwo się doczołgałem do pokoju. Co ja musiałem w tę komisję wyczyniać? Komisja? Tam jest jakaś komisja? Człowieku, nie świruj, że nie wiesz, co to jest komisja chlorowa. Będą ci robić testy na chlanie. Po co te testy? No wiesz, czy się nadajesz. Nie wpuszczą cię do akademika, jak nie umiesz porządnie wypić. 3 sety na wejście, a potem lecisz browarki. Wypijesz 5 browarów, dostajesz pokój na parterze. 8 piw, możesz iść na piętro. Jak wypijesz tuzin, no możesz pchać się na drugie piętro. Generalnie im więcej wypijesz, tym wyżej pokój dostajesz. Dlatego na 6. piętrze mieszka sama elita. Faktycznie trzeba mieć predyspozycję, żeby się tutaj dostać. No, ale wiesz co? Ja tu stoję po karnecie do kibla, ale mi się nie chce stać. Wczoraj mojego kumpla przeniósł do bloku D i mam wolne miejsce. Wydaje się, że spoko kolesia. Nie chcę dostać do pieczary jakiegoś mumina, więc może mógłbyś mnie teraz trochę pozalegać. Co? Myślę, że to dobra propozycja. Czyli co, zgoda? Mój pokój to 40, dam na 1. piętrze. Chodź, zaprowadzę cię. Te karnety jutro wezmę. Jakby co? Jestem Ferdynand Cukierek. Miło mi, jestem Michał Skoczmi. Skocz mi! Tutaj jesteś świeżak. Zapamiętaj to. No jaki wydział dostałeś wyrok? Sadzili mnie na informatykę na Wydziale Informatyki niestosowanej oficjalnie. No co ty, człowieku? To mój wydział! Jestem na 2. roku na robotyce. Będziemy mieć razem zajęcia. Chodź! To jest nasza miejscowa. Welcome. I jak? Leży ci ta miejscowa? Ujdzie! Dzięki, stary. Masz u mnie wiadro browara. Nie ma sprawy. Szczerze, to i tak chciał mi się lać i miałem ochotę wyjść z tej kolejki. Zjesz coś, świeżak? Nie, może innym razem. No co ty? Może jajecznicę makaronową? A z ilu jaj? Jakich jaj? Tylko makaron i ketchup. To i tak rarytas w akademce. Może innym razem. Chętnie kanapkę bym zjadł. Masz jakiś nóż do smarowania? Masz farta. Ostatni czysty. Może typową kanapkę studencką. A jaka to? Chleb posmarowany nożem. Słuchaj, we wszystkich pokojach jest taki ścisk jak tutaj? Nie, no jasne, że nie. Ogólnie to tutaj mamy luzik. Na przykład u Mirka za ścianą taki sam pokój, a jeszcze w 2 mieszka kumpli. 2 to niedużo. No ale na jednej pryczy. A słyszałem, że na wyższych piętrach lewoki mają po 5-6 osób. Lewoki mają? No wiesz, znajomi nie dostali miejsca w akademcu, to walą w kimo na lewo. Lepsze to niż kitranie się po gardonach w faweli. Jakiej faweli? Takie osiedle za placem lektorskim. Kartonowe. Ale chyba można tam nawet nieźle kimać, wiesz? Mój znajomy znalazł tam ostatnio karton po pralce Scarpetson X300. No taka prala, taka. Nawet zmieścił się tam stolik pod laptopa. To może coś zagram.
de mi corazón! Otwierać, liczenie. Co? Morda w kubek świeża. Cześć! A, od kiedy masz współlokatora, ha? Od dzisiaj, szefie. Dzisiaj. A jest! Michał Skoczmi! Myśl o mnie czasem, bo kiedy ja będę miał dobry humor, to ty będziesz miał dobry humor. Ale ja już mam dobry humor. Ty patrz jak elokwentny. Myślisz, że możesz sobie ze mną pogrywać, tak? Co tylko chcesz, szefie. No! To dobrej nocy wam życzę. Błagam, proszę o miejsce w ekonomiku. Chociaż na jeden dzień nie przeżyję tej nocy. Od tygodnia śpię na peronie. Śpiewek numer 7 za udziałem ciężkich robót, błagam! Do zobaczyska! Witaj na Politechnice Stanowej. Świeżak. Siema, Fedek. Siemanko. Patrz, total nas trzymają. Coś powinienem wiedzieć o tym miejscu? Myślę, że dużo już się nasłuchałeś o Politechnice. Ale to tylko bajki. Tak naprawdę jest dużo gorzej niż w opowiastkach. To miejsce wysysa życie z człowieka. Chciałeś mnie może pocieszyć. Na początku chciałem, ale nie jesteśmy jeszcze na zajęciach, więc po co ściemniać? Kim był ten koleś, co wykopał tamtego studenta? To Bolek Belka. Skurczywieprz, takich mało. Jest przewodniczącym samorządu studentów Politechniki Stanowej. Przewodniczący? Jacy studenci wybrali go na przewodniczącego? Wybrała go Rada Wydziału na jakimś tajnym zgromadzeniu. Wiesz, każdy może wziąć udział w konkursie na przewodniczącego SSPS. Ale bez znaczenia, jakie są wyniki, i tak wygra Belka. Zresztą jego przódopasy z samorządu nie są nic lepsi. Coś nie tak, świeżak? Nie, myślałem, że samorząd pomaga studentom. Ty, w ogóle, to uważaj na tego bandytę, świeżak. Belka liczy siedzenie dziekonem naszego wydziału. Jak z nim zadrzesz, to nas obu przyniesie nam WP. Co to jest WP? Tamten gmach. Wydział psychiatryczny. Chodź, musimy żyć. W strawnicy spędzają wszystkich na wykład. Problem ten możemy rozwiązać implementując rozszerzony algorytm Hasana Ibramananana w wersji wtórno-rekurencyjnej. Jest to trywialne zagadnienie, gdyż wykorzystany algorytm odpowiada bezpośrednio zaprezentowanemu na poprzednim wykładzie modelowi semantycznej rozproszonej pamięci asocjacyjnej. Dobrze, proszę Państwa, 5 minut przerwy. Z tamtymi się nie zadawaj. To kujony. Chodź na moment. Ci obok kujonów to cyborgi. Niektórzy mówią, że są jeszcze gorsi od kujonów. Zwykle siedzą w tamtym rzędzie. Tutaj w środku siedzą grube ryby. Nie zadzieraj z nimi, bo jak im podpadnie, to nie staniesz ściąg na egzamin. Tam są nuby z trzeciej grupy, a daruj sobie ich. Leserzy to zwykle w ostatnich rzędach tam siedzą. Miziacze w rogu góry. Słuchaj, nie, dzięki za tę informację, ale potrzeba mi się dowiedzieć o kimś konkretnym. Nazywa się Jan Arbuzek. Arbuzek? Pierwsze słyszę. Jest przewodniczącym Koła Naukowego Informatyki. Chyba wiem, o kogo tobie chodzi. Czekaj, zapytam. Po przekształceniu możemy zaobserwować, że jest to po prostu zróżniczkowany w pełni wielomianowy schemat aproksymacyjny dla problemu Clocharda. To zapałem. Musiałem oddać śniadanie za informację o tym twoim arbuzku. Ale już wiem, kto to. Dzięki. Masz u mnie piwo. Są to podstawowe elementy. Gdzie mogę go znaleźć? Tamten koleś mieszka z moim kumplem z elektroniki. Jest to z tą grupy, więc powinien znać te wszystkie koła naukowe i telefery. Proszę zapoznać się z literaturą. Dziękuję. Przypominam, że na kolejnym wykładzie odbędzie się kolokwium. Obowiązują wszystkie treści przekazane na wykładzie oraz treści z literatury podstawowej, która była podana na początku. Czyli z tych książek. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Ten jest na czarnej liście dziekanatu. Bierzcie go. Nie tego dziada, tego niżej.
Tutaj będzie na nas czekał mój informator. Tylko nie zamęczaj go pytaniami. Gością się koło z drutów. Kapuje, pewnie całą noc się uczył. Całą noc to on drukował ściągi. Motyla noga. To twoje słownictwo cię kiedyś zgubi, Michał. Siemasz, Ferdziu. Ferdziu? Michał jestem. Możesz mówić Kleofas. To ty potrzebowałeś tych informacji z dziekanatu? Ferdziuś mi wspominał. Musisz tak na mnie mówić. Człowiek, to było wieki temu. Weź, wyluzuj. Potrzebuję informacji o Janie Arbuzku. Cicho. Chcesz, żeby strażnicy nas usłyszeli? Ja chciałem tylko... Po kolei. Mam dla ciebie informacje z dziekanatu. Są dość nowe, sprzed 2 miesięcy. Dziekanat wytrzymuje informacje o studentach? Coś ty, Ferdziu, myślał. Dziekanat wie wszystko. Znajdziesz tu informacje, gdzie był w ciągu ostatnich kilku miesięcy, z kim jadał, gdzie pijał, a nawet jak długie ma włosy w nosie. Mam też kilka zdjęć. Pierwsze z imprezy na plaży, jak widać. Drugie z imprezy na wysypisku. Jakoś go tu nie widzę. A, jest pod tą stertą beczek. No i 2 zdjęcia z rekrutacji. Co piątek spotykają się w 507 na kole naukowym. Ciężko się tam wbić, bo Arbuzek organizuje całkiem niezłe imprezy, no i jako jedyni mogą cichaczem pić na wydziale. Jeszcze jedno. Słuchaj, kawał dania z niego. Po co go szukasz? Spoko, spoko. Im mniej wiesz, tym lepiej. Wiesz, gdzie mogę go teraz znaleźć? Słyszałem, że to ty jesteś Jan Arbuzek. Dla ciebie to mistrz Arbuzek. A kto pyta? Nie sądzę, że moje nazwisko obiło ci się o uszy. Słuchaj, piłem prawie ze wszystkimi na tym wydziale. Poza tym, od kiedy jesteśmy na ty? Przyniosłem się kilka dni temu z Olsztyna. Jeszcze nie mieliśmy okazji razem wypić. Olsztyn, tak. Prawdy ciekawe. To co z tym nazwiskiem? Podstawowcy nazywali mnie Ria Rodriguez Villas Tomata Apollo Michao. Ale ty możesz mówić na mnie Michał Skocz mi. Skocz mi? Uważaj, żeby tobie ktoś na pukiel nie wskoczył. Nie mam tu wielu kontaktów, potrzebuję twojej pomocy. Słyszeliście? Świeżak potrzebuje pomocy Jana Arbuzka. Wiesz, co zwykle mówić w takich sytuacjach? Mówię. Spierdalaj! Proponuję układ. W zamian za miejsce w twoim kole naukowym informatyki dostarczę ci interesujących informacji. Słuchaj, dzieciaku, nie mam ochoty prażyć się z takim kmiotem jak ty, który nawet sesji na oczy nie widział. Poza tym nie masz mi nic wartościowego do zaoferowania. W ogóle spadaj stąd, póki jeszcze siedzę. Proponujesz mi gumową kaczkę za miejsce w moim kole? Kpisz ze mnie? Kaczka to moja ostateczna propozycja. Słuchaj, Świeżak, ludzie za miejsce w moim kole płacili po kilka kartonów czystej. Na co mi twoja gumowa kaczka? Przemyśl to. Jak się zdecydujesz, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. No tak, wszystkie zaliczyłem. No, egzaminy zaliczyłem, a co pomyślałaś? Och, ty głuptasku. No, jeszcze mam 2 wnoty do odrobienia i dostanę przepustkę. Zobaczymy się niedługo, obiecuję, kochani. No, za dobre sprawowanie to może nawet na tydzień mi wypuszczą. No, ja cię też kocham. No, buziaczki switaśne, no, papa, hej. No hej, świeżak. Musiałem jeszcze ponawijać z moją foczką. Jak dobrze zaliczę sesję, to już dostanę przepustkę. Yes. A ty to tak zniknąłeś rano. Widziałeś się z tym arbuzkiem? Tak, rozmawiałem z nim wczoraj, ale jakoś nie mogłem go do siebie przekonać. Gdzie mogę tutaj znaleźć kompa? Jakiego kompa potrzebujesz? Takiego z dostępem do sieci wydziału. Do czego? To dość skomplikowane. Który to? Oto i nasz szmelc. Co robisz? Musimy się włamać do sieci dziekanatu. Przyznać informację o pewnym studencie. Kto to taki? Lucjan Borek. Ten wariat? Podobno ofalał już po pierwszym semestrze tutaj. Znasz go? Każdy zna starego śmieciarza. Dlaczego śmieciarze? Podobno potrafi naprawić każdy sprzęt, nawet ten większego śmiecia i działa. Niezłą ksywkę sobie tu wyrobił. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie bardzo. Śmieciarz rzadko się pokazuje.
Podobno pracuje w jakimś grancie na KPE. KPE? Co to? Katedra Programowania Ekstremalnego. Najbardziej przekiwana katedra na naszym wydziale. Najgorsze koło, jakie pamiętam, były właśnie u nich. Zaczynało się dość niepozornie. Witam studentów. Dobry, panie profesorze. Kiedy już zostały podane pytania, na które wiadomo było, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, zaczynała się prawdziwa walka o przetrwanie. A wybranie prac to po prostu czysty los. O być albo nie być. Proszę już nic nie dopisywać. Czekam jeszcze 20 sekund na wszystkie prace. 17, 9, 4, 3, 2. Tak, dobrze, dziękuję. Autorzy prac, które spadły, są proszeni na kolokwium poprawkowe. Dziękuję. KPE został powołany przez Państwowy Instytut Wytwarzania Oprogramowania. W skrócie PIWO. Ty, a po co ty w ogóle tego Lucjana szukasz? To mój brat. Ten komputer jest chyba uszkodzony. Nie możemy znaleźć książki. To zgłoś to w punkcie administracyjnym. Ty jesteś Michał Skoczmi? Tak. Jego magnificencja. Profesor, doktor rehabilitowany, mości inżynier Henryk Papier. Wzywa cię na audiencję do swojej rezydencji dziekańskiej. Masz tam być za 5 minut temu. Zrozumiano? Będę punktualnie. Lepiej uważaj, co tam mówisz, świeżak. Dziekan nie wzywa nikogo bez powodu. Dzień dobry. Yo man! Tak, dzień dobry oczywiście. Pan Skoczmi, prawda? Tak, zgadza się. Podobno chciał się pan ze mną zobaczyć. Tak. Wie pan... Ale po co tak oficjalnie? Henryk jestem. Dla znajomych Heniek. Proszę bardzo. Ja pan, panie Michale, mam do pana taką dość pilną sprawę. Tak, słucham. Trafił pan tutaj do nas niedawno, prawda? Tak, zgadza się. Na początku tego semestru. Wcześniej studiował pan budownictwo. Zgadza się, w Olsztynie. Coś nie tak z dokumentami? Nie, wszystko jest w porządku. Widzisz, mogę po imieniu? Tak, proszę. Więc widzisz, Michałku... Michałku, czy wolałbyś Michasiu? Wolę Michał. Przeglądałem dokumenty, z których wynika, że byłeś najlepszym studentem na swoim wydziale. Skąd taka diametralna zmiana kierunku nauczania? Czasem człowiek ma pecha i trafia w niewłaściwe miejsce w niewłaściwym czasie. Mówisz, jakbyś przypadkiem obrabował bank. To wydział kształcący najlepszych inżynierów w kraju. Mam nadzieję, że dla tak ambitnych ludzi jak ty to jest odpowiednie miejsce. Chodź, chcę ci coś pokazać. Muszę jeszcze nad tym popracować, ale już teraz widać jego okazałość. To tajne. Tylko kilka osób z wydziału o tym wie. To pańskie dzieło? O tak. Ileż serca włożyłem w to.
Buduję tę makietę od 7 miesięcy na doroczny konkurs. Dziekan to też człowiek. Z pewnością nie słyszałeś o tym konkursie. Prowadzi go tajne stowarzyszenie dziekanów i masonów. Właściwie to, dlaczego mi pan to pokazuje? Do zakończenia konkursu zostało już niewiele czasu, a wiele zostało jeszcze do zrobienia. Chciałby pan, żebym pomógł panu to dokończyć. Tak. I nie myślę, że się nie odwdzięczę. Jestem uczciwym człowiekiem. Ja pisałem regulaminy na tutejszą uczelnię i wiem, jak pomóc solidnym studentom. Jeśli mi pomożesz, to zaliczenia na 2 kolejne semestry już masz. Dorzucę jeszcze darmową kawę we wszystkich automatach na całym wydziale. Obawiam się, że nie mogę panu pomóc. Lepiej niech pan przemyśli to, co pan mówi. A gdzie się podziało Michałku? Lepiej, żebym to ja był tobie coś winien, niż odwrotnie. Muszę zaryzykować. W takim razie nie mamy o czym rozmawiać. Proszę wyjść. Ale ja zaliczyłem ten przedmiot. Przysięgam. Musi pan uiścić jeszcze drobną opłatę na rzecz czynności administracyjnych. Ale ja błagam, to moje 20 podanie w tym tygodniu. Z zapyskowaniem niniejszym dorzucam panu jeszcze 4 opasłe przedmioty do zaliczenia i nie przysługuje panu prawo do warunkowego powtarzania. Za czym ta kolejka? To? To jest kolejka do dziekanatu. Aha. A ten koleś tam? Ten, co czyta książkę, kim on jest? Ten powie ci, że nazywa się D.B. Cooper, ale tak naprawdę wszyscy na wydziale wiedzą, że to jest słynny Czesiek Marmolada. Czesiek Marmolada? Ten sam? Dokładnie. Po wydziale krąży legenda, że kilkanaście lat temu student imieniem Czesław Marmolada wykradł wzory wszystkich egzaminów i umieścił je gdzieś poza uczelnią. D.B. studiuje tu już ładnych kilka lat. Jak myślisz, jak dotarł do 3. roku? Nie ma chody w dziekanacie. Chłopaku, chody? On tam ma własne krzesło, własny kubek. Nikt na wydziale nie zna lepiej dziekanatu niż on. Nawet panie z dziekanatu. Dobra, słuchaj, ja muszę lecieć. Za 2 godziny mam koło ze szmat, a jeszcze nie zrobiłem ściąg. Czekaj. Ta kolejka w ogóle się rusza? Chłopaku, chyba czegoś nie zrozumiałeś. To jest kolejka do dziekanatu. Do jutra stąd nie wyjdziesz. Będę się płaszczył cały czas. Przez 4 godziny dziennie będę przynosił pani kawę. Może być? Coś jeszcze? Ale ja zaliczyłem ten przedmiot. Naprawdę. Pod Bogiem przysięgam. A oto i nasza świeżynka. Jak tam u papychenia? Słucham. Jakie słucham? Masz mnie za idiotę? Mam swoje uszy wszędzie i wiem, że dziekanowi bardzo podobały się twoje wyniki z poprzedniej uczelni. Nie próbuj żadnych sztuczek. Jeszcze jedno. Dziekan tutaj rządzi w trakcie zajęć, ale po zajęciach masz do czynienia ze mną. Rząd rozpatruje właśnie kolejne wystąpienie zbrojne przeciw Rosji. Opozycja nawołuje do bojkotu obchodów miłościwie nam panującego prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, pan w jakiej sprawie? Chciałam złożyć ten indeks do przepisania ocen. Proszę go u mnie zostawić. Ależ proszę się nie kłopotać, sam go odłożę. Ja się tym zajmę. A mogłaby mi pani powiedzieć, gdzie go pani odłoży? Po co panu to wiedzieć? Ciekawe. Czy coś jeszcze? Chciałam złożyć to oświadczenie o urojeniach fantazyjno-maniakalnych. To zaświadczenie jest nieaktualne, musimy wysłać pana na badania. Cóż, w takim razie poproszę skierowanie. Musi pan wypełnić ten króciutki wniosek o skierowanie na badanie, który należy złożyć w pokoju 404. Ale ten budynek ma 3 piętra. No właśnie. Potem składa pan podanie u nas, że złożył pan tam podanie i w terminie miesiąca otrzymuje pan odpowiedź z decyzją o zgodzie lub prawdopodobnie niezgodzie na badanie, od czego przysługuje panu prawo do odwołania w terminie 5 minut od otrzymania. Czy mogę jeszcze jakoś utrudnić panu życie?
Zastanawia mnie, jak taka miła kobieta jak pani może przebywać w takim miejscu jak to. To długa historia. A ja chętnie posłucham. Z pewnością, może innym razem, bo teraz wychodzę. Co za zbieg okoliczności. Bo ja właśnie idę na obiad. Smacznego, do widzenia. Jeszcze tu wrócę, obiecuję. Szybciej, kmiotę, szybciej, co tak wolno? Szybciej! Ja wam dam zaliczenie, ciary walone! Szybciej! Co tak kruchtacie jak kaleki z uniwerka? Powinniście wiedzieć, że im szybciej! Tym prędzej, panie sierżancie! Tak, im szybciej, tym prędzej. Teraz w podskokach, na jednej nodze. Lecimy, już! Ale na prawej czy na lewej, panie sierżancie? Na prawej czy na lewej? A może kopnąć cię w jądra? Szybciej! 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 Na jednej nodze skaczemy, pijane króliki! A ty co, mały niedorozwoju? Moja babcia skacze lepiej niż ty, ciole jeden! Na glebę! 60 pompeczek! 60 pompek! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Jedziesz! Zapali budę! Zapali budę! Zapali budę! Dalej, patałachy, dalej! Jeszcze jedno kółeczko i ram, para. Skakać mi! Skakać! Kolega mdleje! A co mi się studenci tak zmęczy? Ale kolega już naprawdę nie może, panie sierżancie. Biegamy już 2 godziny. A ty, Borek, co się zrobiłeś taki troskliwy, co? Za mało miałeś opieki w dzieciństwie? Cię pewnie matka po narodzinach 2 tygodnie kijem szturchała, bo nie wiedziała, co to za gówno się z niej wykluło! Wązo szeregu! A ty myślisz, że na moich zajęciach warto symulować? Taki jesteś zemdlony? To sprawdzimy. Ile to jest 2 dodać 2? Zależy w jakim ciele liczbowym, panie sierżancie. Co ty mi tu z tymi swoimi sztuczkami z polibudy, dupo jedna! Wyrwę ci kręgosłup dupą! Won! I skakać mi dalej! Posłuchajcie, dziewczyny. To jest uczelnia z zasadami. Jeżeli jeszcze raz będziecie mi ten dystans biec tak ślamazarnie, to będzie sprzężenie zwrotne. Zrozumiano? Tak jest, panie sierżancie! Melduję, że grupa jest gotowa do rozpoczęcia zajęć po rozgrzewce. Dobrze, bęcwały, to zaczynamy zajęcia od... Bieg pod ostrzałem! Sierżancie, dlaczego ćwiczymy na WF-ie bieganie pod ostrzałem? Grzesiu. Powiedz mi, chłopaku, jeżeli kiedyś pojedziesz na Igrzyska Olimpijskie reprezentować naszą ojczyznę i jakiś pomylony Arab zacznie do ciebie strzelać, to co ty wtedy zrobisz? Będziesz gotów poświęcić medal dla swojej nogi? Grzesiu. Chłopaki, następne ćwiczenie. Bieganie z granatem w zębach! Lucjan! Kto tam? Kto to? To ja, Michał. Michał! Co ty tutaj robisz? Wydostanę cię stąd! Przysięgam! Ale ja już brałem środki przeczyszczające. Nie!
Z Politechniki Stanowej cię wydostanę! Michał, do jasnej cholery. Stąd nie da się uciec! To niemożliwe! Możliwe! Jeżeli projektowałeś to miejsce! No, czekaj chwilę. No cześć Józek. Słuchaj, jest dziwna sprawa. Mamy problem. Tak, wiem, rozmawiałem z Jajaczem. Mieli nalot w weekend, jego ziomów przenieśli do zamkniętego. Musimy wyczaić nową miejscówkę na tą imprezę. Najlepiej w DS7. Nie, dzwonię w innej sprawie. Ktoś przysłał do Edmunda list, w którym było coś na kształt wyprowadzenia fraktalnego rozwinięcia ciągu Fibonacciego. Co mówisz? Ale kto to przysłał? Właśnie w tym problem, że nie wiemy. List nie był podpisany. Ktokolwiek to napisał, musiał mieć niezłe źródło. Ale co było w tym liście napisane? Możemy to jakoś wykorzystać? To tylko fragment, ale wygląda, że ma sens. Trudne do rozgryzienia. Przydałoby się na ten turniej programistyczny w przyszłym miesiącu. Kurde, musimy wygrać ten pieprzony konkurs. Musisz dowiedzieć się, kto napisał ten list. Ja kombinuję granaty na koło z innego źródła, ale to jest nic pewnego. Wygraną z tego konkursu Belka mógłby pomachać przed nosem dziekana i byśmy mieli spokój do końca przyszłego roku. A właśnie, w ogóle to w tym liście jest jeszcze gumowa kaczka. Tak pomyślałem, może to jednak ktoś nas podpuszcza? Jaja sobie z nas robi? Gumowa kaczka? Taka mała, kąpielowa? Tak, dokładnie taka. Dobra, stary, ja muszę kończyć. Jeżeli coś będę wiedział, odezwę się. Bywaj. Kiedy wygrałem konkurs u mnie w technikum, byłem w niebo wzięty. Wiesz, zero stresu na maturze. Mogłem wybrać dowolną uczelnię techniczną. Ale wtedy wiedziałem tylko, że chcę studiować informatykę. Tak. Od kiedy pamiętam, siedziałeś przy kąpie i byłeś ambitny. Może jednak zbyt ambitny. Kiedy tata zaginął, byłem gotów ciężko pracować, a że zawsze interesowały mnie zagadnienia techniczne, wybrałem się na Politechnikę Stanową. A ty, Michał, co tutaj robisz? Jestem tutaj, żeby cię z tego wyciągnąć. Michał, wiele osób próbowało już stąd uciec i teraz ci bohaterowie skończyli jako doktoranci. Chyba nie chcesz podzielić ich losu i latami robić jako niewolnik tej uczelni. To był mój błąd, Michał. Poza tym zasłużyłem na taki los. Nie możesz cały czas się obwijać, że tata zaginął. Ale mogłem coś zrobić. Mogłem porozmawiać z nim, przekonać go, żeby zamieszkał u wujka Tomka. Lucjan, miałeś wtedy 1,5 roku, a byłeś dosyć zacofanym dzieckiem. Babcia twierdzi, że nie umiałaś jeszcze chodzić. Ale wiedziałem, co się święci. Tylko jeszcze nie potrafiłem mówić, wiesz, ledwo gawurzyłem pojedyncze zdanie. W tym wieku dzieci tak mają. Nie powinieneś się obwiniać. Może masz rację. Gdyby tylko mama nie zmieniła płci. Tak, nie rozdzielono by nas i nie mielibyśmy tych głupkowatych nazwisk. A jak sobie radzisz w takim miejscu jak to? Na pierwszym roku było nawet spoko. Wiedziałem, że będzie zapieprz, więc ryłem. Na drugim roku dorzucili nam ciężkie druty i szmaty do tego. Miałem wtedy chyba z 20 kół w semestrze, ledwo dotrwałem do sesji. Ale na trzecim roku 21 przedmiotów. 21? Czy ja wiem? Jak na trzeci rok można przetrwać. 21 to było na 5. semestrze. Na 6. dorzucili nam jeszcze 19. Wiesz, że są przedmioty specjalnie stworzone po to, aby uwalać studentów? Jest nawet taka tradycja, że na architekturze hiperkomputerowej nie zdaje połowa roku. A na specjalności też jest tak ciężko? Wszyscy siedzą w akademiku i klepią projekty. Jeden mój dobry kolega nawet dostał od tego chronicznej głupawki i wylądował na wydziale gier i zabaw. Nawet tam go nie odratowali. Ile osób zostało z twojego roku? Wiesz, jakieś z 20% może przetrwało. A co z tymi, którzy wylecieli? Nie wiem, wiesz, ciężko jest się czegoś o nich dowiedzieć. Chodzą takie plotki, że lądują na Wydziale Ciężkich Robót i tam odpracowują swoje leserstwo. Generalnie większość ludzi poległo na pierwszym roku na zboju. Ja jakoś przetrwałem. Zboj to ten system oceniający. Tak, zboj to system, przez który przechodzą wszystkie projekty, jakie piszemy. Oficjalnie zboj ma je oceniać i porównywać w poszukiwaniu plagiatów.
ale każdy student doskonale wie, że jest to system sfinansowany z pieniędzy Microshitu tylko po to, aby firma mogła podebrać co lepsze projekty. Znaczy? No wiesz, ta Polibuda to uczelnia państwowa, ale bez kasy, którą ułożą firmy takie jak Microshit czy Fackintosh, już dawno temu by nie istniała. Poza tym wszyscy studenci doskonale wiedzą, że nie mają żadnych praw do swoich projektów. Jacy studenci oskarżyli Microshit o plagiatowanie ich prac magisterskich? No właśnie, wszelkie prawa do wszystkich prac ma uczelnia. A uczelnia sprzedaje pracę temu, kto najwięcej zapłaci. Dosyć tych rozmów! Wstawaj, Lucjan. Polecenie kierownika katedry. Znowu spóźniasz się z jakimś projektem. Ale to ty jesteś ten słynny D.B. Cooper. Wiele o tobie słyszałem. No, witaj. Witaj, a to pewnie jesteś tutaj nowy. Przeniosłem się kilka dni temu z Olsztyna. Aha. No więc słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Wiem, co mogłeś o mnie usłyszeć. Każdemu nowemu mówią tutaj, że ja jestem ten słynny Czesław Marmolada. Więc jeżeli o to nazwisko ci chodzi, to niestety muszę cię zmartwić, ale trafiłeś pod zły adres. Bo ja nie jestem Czesław Marmolada. To dlaczego wszyscy tak myślą? Nie wiem. Może dlatego, że jestem najstarszym studentem na tym wydziale. Zresztą przyzwyczaiłem się do tego, że krążą o mnie legendy, a dzieci nawet straszy się po nocach opowieściami o leniwym Cześćku, co się nie uczył. Ale wiesz, to tylko taka motywacja. A co jeżeli będę mógł udowodnić... Wiesz co? Przeszedłbym się na spacer, tobie też radzę. No, dawnośmy się nie widzieli. Co, świeżak? Rozważyłeś moją propozycję? Nie świruj, tylko gadaj, skąd masz informację o fraktalnym rozwinięciu ciągu Fibonacciego? Ta informacja będzie kosztować cię wpis mojego nazwiska na listę koła i trochę cierpliwości. Moja cierpliwość skończyła się przy naszej ostatniej rozmowie. Chłopaki, zabieramy go na spacer. Hej kolego, masz problem z tym niemiłym panem? Nie wtrącaj się. Mówię ci, że to jest mój chłoptaś! Ty zwyrol, ten koleś jest mi coś winien. Co tu się do jasnej cholery dzieje? Zapomnieliście swoje miejsce, arbuzek? Spoko, szefie. My tylko rozmawiamy. Tylko rozmawiamy? Czy ktoś może potwierdzić, że tylko rozmawiali? Właściwie to nie rozmawiali. Nie rozmawiali. z góry! Jutro z mnie impreza. Aha. Skoro tylko rozmawialiście. A ty, świeżak, uważaj, co robisz. Na mnie zawsze możesz liczyć, przyjacielu. Nie zapomnij o mnie. Jeszcze nie skończyliśmy, świeżak. Lepiej śpi z jednym okiem otwartym. Chodźcie, musimy przygotować imprezę. Byłem przekonany, że będzie się pan trzymał z dala od takich sytuacji. To było nieporozumienie. Taka sytuacja się nigdy więcej nie powtórzy. Myślę, że kilka egzaminów w izolatce da panu do myślenia, panie Michale. Heniu, to ja jestem w tym wszystkim powszkodowany. To była wielka szkoda, gdyby świat nie zobaczył tego co tam masz. Chcesz mi pomóc dopieścić to do końca? Przemyślałem całą sprawę. Tak, pomogę ci to zrobić. Ale musisz być bardzo delikatny. Będę dopieszczał każdy kawałek. Wypoleruję nawet. Muszę powiedzieć, że w tej sprawie żaden ze studentów nie chciał mi tak bardzo pomóc jak ty. Sama możliwość zobaczenia tego, co tam masz, była dla mnie zaszczytem. Co jest, świeżak? Widziałeś gdzieś tego swojego kumpla? W ogóle wiesz, jak on wygląda?
A kto by nie wiedział, jak on wygląda? Chyba tylko taki świeżak jak ty. Benek jest najlepszym przemytnikiem w całym wydziale. Każdy go zna. Jesteś pewien, że będzie w stanie to załatwić? Człowieku, nie ma czegoś, czego nie załatwi. Poza tym, to mój ziom. O, tam idzie. Siema, bracie. No siemanko. Co za typ? Jakiś nowy? To jest świeżak. Mój nowy... Skocz mi. Mój nowy współlokator. To on potrzebuje tych tabletek. Michał jestem. Benjamin Frankowski. Ale możesz do mnie mówić Gandzia. Z tymi tabletkami to może być kłopot teraz. Ogólnie są puchy na mieście. Każdy teraz stara się udawać jakiegoś psychola. Może z typa wpadnie. Poza tym sesja idzie. Jak będziesz coś miał, to daj znać. Pilna sprawa. Pilny. Z program na zboja. Ale okej, będę pamiętał. Dobra, to na razie. Na razie. Wychodzę na chwilę, ale zaraz wracam. To nie za chwilę. Wiesz. A kto pilnuje studenta w pokoju dziekana? Ja, szefie, ale lać mi się zachciało. To szczyj szybko! Co jest świeżak? Co ty kombinujesz? Idź, szefie. Dziekan prosi mnie, żebym dokończył jego kolejkę. Już na ciebie czeka w bloku odwiedzin. Macie 10 minut. Ruchy! Widziałeś się z Lucjanem? Tak, rozmawiałem z nim wczoraj. To miejsce niemal go zniszczyło. Z jakiego powodu robisz to wszystko? Egzaminy, skreślenie? Zanim została rzecznikiem do spraw ochrony praw studentów u nas na uczelni, myślałem, że Lucjan jest w dobrym miejscu. Dopiero później uświadomiłem sobie, że nie mogę tak czekać z założonymi rękoma, aż cała moja rodzina zdziwaczeje. Został mi się tylko Lucek. Co chcesz zrobić? Muszę go stamtąd wyciągnąć, on nie może tam dłużej zostać. Ale co planujesz, Michał? Musisz mi zaufać. Spakuj swoje rzeczy, zjedz podwieczorek, obejrzyj jakiś głupi serial i proszę cię, upiecz tych śmiesznych ciasteczek z maluśkimi kawałkami metalu w środku. I uciekaj z kraju. Michał! Tak będzie lepiej dla wszystkich. Dawaj go! Co studenciaku jeden? Co teraz student? Gniozie! Oto i mój ulubiony student. Nie boisz się, tak? Chodzić sam? Po tej wielkiej politechnice o tej porze, ha? Czy ja wiem, jest środek dnia. No, tak czy siak, nie boisz się? Nie. No, w każdym razie mam coś dla ciebie od twojego przyjaciela, Jana Arbuska. Nie wiedziałem, że się znacie. Nie znam go za dobrze. Jest z nim tylko kilka razy. Mniejsza. W każdym bądź razie gratulacje, zostałeś przyjęty do informatycznego koła naukowego. Co prawda nie wiem, jak to zrobiłeś. Arbuzek miał już komplet. Od tej chwili nie spuszczę z ciebie oka, świeżak. Można się dosiąść? Można.
Ach, kolego, widzę, że i mają się ciebie kłopoty. Mieliśmy sobie coś wyjaśnić. Rozumiem. I domyślam się, że nasza dzisiejsza rozmowa nie jest dziełem przypadku. Masz rację, dlatego przejdę od razu do rzeczy. Jesteś mi potrzebny. Nieważne, czy jesteś cześćkiem marmoladą, czy nie. Powiem ci coś, boś młody jeszcze. Studiuję tu od 89 roku. I jeśli czegoś naprawdę nauczyłem się na tej uczelni, to żeby nie pchać się w kłopoty. Dlatego udało mi się tutaj przetrwać. I dlatego muszę tobie odmówić. Bez względu na to, jaka miała być moja pomoc. Proszę cię, postaraj się mnie zrozumieć. Co jeśli powiem ci, że nigdy więcej nie będziesz musiał oglądać tej uczelni? Co powiesz na taką propozycję? Nic z tego. Dla człowieka takiego jak ja nie ma już miejsca w innej rzeczywistości. Kim właściwie był ten koleś, co wjechał na Arbuzka, zanim przyszedł Bolek Belka? To starosta 3. roku informatyki. Straszny świr. Wydaje mi się, że był na ciebie nieźle napalony. Uważaj, ten człowiek... Co ja mówię? Ten zwyrodnialec niczego nie robi bezinteresownie. To znaczy? Czego on właściwie może chcieć? To znaczy, że może chcieć od ciebie miziu. Dobrze ci radzę. Nie szukaj kłopotów tam, gdzie to one szukają ciebie. Siema, złomasy. Co jest, lecimy? Za 10 minut sram. Co robisz? No sram. Samokumające rozproszone aplikacje multimedialne. No dobra, idziemy. Dzięki za rozmowę, Dibi. Dobra, paniki, koniec na dzisiaj. Jak zwykle nic sensownego nie zrobiliśmy, ale to nie dlatego dostajemy fundusze. W poniedziałek idziemy po kasę z grantu i zbieramy się z powrotem tutaj. A tymczasem rozejść się. Do nosa też tego nie wkładaj. Czy twój portfelik diabli w szpony? Jak sobie radzisz, Lucjan? To ty jesteś tutaj nowy. Ciebie powinienem o to zapytać. Mam problemy ze snem, a jak już zasnę, to od tego całego zboja śnią mi się koszmary, w których jakieś wielkie algorytmy gonią mnie ze strzykawkami, jakaś zakonnica z widłami. Wiesz, jestem przemęczony, chyba mam masę projektów. Powiedz, po co ta cała akcja z kołem naukowym Arbuzka? Chcesz go przekonać do siebie? Potrzebujemy Arbuzka. Mój plan opiera się częściowo na nim. Michał, opierasz swój plan o działania człowieka, który jest nieprzewidywalny. Żeby stąd spieprzyć, potrzebujemy go. Bez niego nie wydostanę naszych indeksów i dokumentów. No i co dalej? Musimy dostać się do dziekanatu i wyciągnąć indeksy. Musimy podmienić też teczki z naszymi dokumentami i wykasować wszystkie dane systemu dziekanatowego. A wziąłeś pod uwagę, że połowa indeksów, które trafiają do dziekanatu, znika w niewyjaśnionych okolicznościach? Mam znajomych, których indeksy trafiły tam na pół roku albo i lepiej. Myślałem o tym, no i faktycznie trudno by było nam wyciągnąć te indeksy z dziekanatu. Ale jest ktoś, kto może to zrobić, tylko jeszcze o tym nie wie. A dokumenty? Są gdzieś na pierwszym piętrze, ale nie wiem dokładnie gdzie. System dziekanatowy był projektowany przez studentów wydziału w ramach ich robót przymusowych. Musimy włamać się do systemu komputerowego i wykasować wszystkie dane o nas.
No jak zamierzasz tego wszystkiego dokonać? Nie mamy środków, pieniędzy, czasu. No to się nie uda, Michał. Nie, jeżeli nie projektowałeś tego budynku. Wciąż nie rozumiem, o co tobie chodzi. 9 lat temu obecnie emerytowany profesor Wydziału Informatyki niestosowanej oficjalnie podpisał projekt na rozbudowę nowego skrzydła budynku. To wiem. No ale nie wiesz pewnie, co się stało z projektem. Otóż miała go wykonać pewna studentka Wydziału VIP w ramach jej pracy magisterskiej czy coś. No i początkowo prace szły nieźle, ale później zaczęły zwalniać tempa i zaczęło brakować czasu. Chcesz powiedzieć, że poproszono wasz wydział o pomoc przy tym projekcie? Nie, projekt ukończono tutaj, na Politechnice Stanowej. Jednak niedługo po tym, jak zaczęto stawiać budynek, okazało się, że zaczyna osiadać. Ktoś walnął się w obliczeniach nośności gruntu. Rada Wydziału nie chciała zmieniać projektu. Ówczesnemu dziekanowi też zależało, żeby sprawa nigdy nie ujrzała światła dziennego. Ktoś musiałby się tłumaczyć przed samym rektorem, a zapewne nikt nie chciałby trafić z taką sprawą do Pałacu Rektorskiego. Poza tym wiązałoby to się z kosztami, a Wino ledwie uzbierało na tą inwestycję i to tylko dzięki dofinansowaniu z Unii. Skąd tyle o tym wiesz? Kiedy pojawiły się komplikacje, projekt trafił cichaczem na mój wydział do Olsztyna. Mieliśmy go poprawić, przerobić, później ktoś z Politechniki Stanowej miał się podpisać i sprawa czysta. Nie rozumiem. Pracowałeś przy tym projekcie? Czy widziałeś plany starego skrzydła? Lepiej. Mam je na sobie. Co? Nie no, nic tutaj nie widzę. Przyjrzyj się dobrze. Orientujesz się w tym? Wiesz, jak dostać się do serwerowni wydziału? Tak, te plany właśnie zaprowadzą nas do serwerowni. Dzień dobry, witam Państwa na kolokwium z algorytmów heurystycznych. Kolokwium potrwa 13 minut i 28 sekund. Proszę już nie rozmawiać. Przepraszam. Tak. Pytanie. Chwileczkę. Przed zadaniem pytania proszę podnieść rękę i nie odzywać się. Chciałbym jeszcze przypomnieć warunki zaliczenia. Każde pytanie jest oceniane binarnie. Ocena za każde pytanie jest 0 lub 1. Ocena całkowita jest obliczona na podstawie ocen z wszystkich pytań jako ich iloczyn. W razie gdyby ktoś chciał zadać pytanie, proszę się nie odzywać. Proszę się nie rozglądać. Proszę już nie rozmawiać. Jeszcze małe dopowiedzenie, proszę Państwa. W pytaniu 5 proszę dopisać uzasadnienie, które znajduje się w tej książce na stronie od 33 do 48. Kończymy za 17 sekund. O, pan Picasso chyba pomylił uczelnię. Ale przecież to jest skrócone rozwinięcie stochastyczne ciągu Hentaja-Hajduka. Nie, ciąg Hentaja-Hajduka nie ma rozwinięcia stochastycznego. Ale naprawdę tak było. W skrypcie, proszę pana, na stronie 842. To znaczy się, pan tak na wykładzie mówił. W niedzielę o 19 ostatnio. Pan już chyba skończył pisać. Nie, proszę. Pan już skończył Niedzielę pisać. o 19. Nie, proszę, ja muszę to dokończyć. Nie, proszę, ja muszę to dokończyć. Co jest? Michał, ja cały czas na tym myślę, słuchaj. Jeżeli ucieknę z wami i nas złapią, to w najlepszym wypadku dostanę doktora do odrobienia tutaj.
a może nawet i rehabilitację. Słuchaj, no ale bez ciebie nie dostanę się do tego tunelu, co jest pod akademikiem, no. A to jest jedyna droga na wydział. Michał, wiem, ale... No słuchaj, no to wystarczy tylko się przekopać przez ścianę w piwnicy, no. Portier ma klucze, a ty jesteś jedyną osobą, co regularnie zachlewa z nim pały. No bez ciebie nie damy rady, Ferdek. Michał, stały mi 2 miesiące do sesji, nie mam nic w plecy. Jak zaliczę wszystkie egzaminy, dostanę przepustkę. Stary, moja dziewczyna na mnie czeka, no proszę, zrozum mnie. Dobra, no zadam ci tylko jedno pytanie. Gdzie można tutaj znaleźć w akademiku krokodyla? Krokodyla? Coś słyszałem. O, motyla noga! Co jest? O, w mordę, ten skurczybyk tu idzie! To pewnie nalot! Nie kopuję. Jaki nalot? O nic nie pytaj, idź szybko sprawdź korytarz! Co do... Co się dzieje? To kontrola! Bolek belka z pami. Co jakiś czas poszukiwałem akademik w poszukiwaniu nielegalnego oprogramowania. No ale my nie mamy nielegalnego oprogramowania. Jesteś pewien? Wyrzucaj to przez okno, szybko! Znowu ty świeżak? Miałem nosa, żeby ci nie ufać. Poproście tu dziekana! Ej, trzeba mieć nakaz, żeby rewidować pokój. Wyluzuj! Jak będzie potrzebny nakaz, to się go dodrukuje. Mówiłem panu, że coś tutaj znajdziemy? Mówiłem, proszę zobaczyć. To twoje? Nie umie pan kłamać, panie Michale. Ferdek, wychodzimy. Ale wasze magnificencjo, na pewno jest więcej nielegalnych płyt. Sprawdzimy dyski. Powiedziałem, wychodzimy z tego pokoju. Jeszcze cię dorwę, świeżak, zobaczysz. Nie tacy jak ty ze mną pogrywali. A to, że masz chodę uciekana, tobie nie pomoże. Błagam, jeden telefon! Zamknij się, parszywcu! Z izolatki nie ma telefonu. Zarządzenie dziekana. Do nauki, leserze. Ale ja muszę zadzwonić, moja dziewczyna ma urodziny. Nie mogę chociaż życzeń złożyć. Nie! Czesław. Ile jeszcze? Myślisz, że istnieje w ogóle życie po studiach? Byłeś tam chociaż kiedyś? Nie. Pamiętam to urocze zawiniątko w kołysce w dziekanacie. Ach, te bystre oczka i ta czarniutka brudka. Ale od maleńkości nienawidziłeś studentów. Dużo pamiętasz. A nie myślałeś, żeby chociaż na spacer wyjść? Wiesz, że mam swoje obowiązki. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien pojechać na Woodstock. Boże, jak ja chciałbym pojechać na Woodstock. A ty? Nie trać nadziei. Ja nie mam. Nie miałem nadziei. Dobrze wiesz, że dziekan nigdy nie wypuści mnie z 3. roku. Teoretycznie zawsze możesz zwiać. Ale musiałbym cię wtedy zabić. Serio. Pistolet na wodę. Jakie życie, taka spluwa. A więc obaj mamy przechlapane. Nie mogłem utrzymać na laborkę. Zabrali Ferdka.
Wiesz, słyszałem o tym. Dlatego myślę, że stacja będzie bezpieczniejsza. Chodź do pokoju, omówię plan. Korytarz to marne miejsce do roboty. Hej, świeżak! Heja! Ojejku, przecież to sam Lucek Świeciarz. Cześć. Jak, byłeś u Arbuzika? Tak, spoko. Nie wiedziałem, że ty tutaj mieszkasz. Wiesz co, w sumie to wpadę na imprezę do kumpla. Słyszałem, że to jutro jest jakaś impreza. Wiesz co, Arbuza coś organizuje, ale powiem ci, że już nie mam zdrowia na te czwartkowe imprezy. No, a czwartkowe są jakieś inne? Jezu, świeżak, ty nic nie wiesz. Słuchaj, to wygląda w ten sposób. W poniedziałek jest luz. Wszyscy odpoczywają. We wtorek wszyscy kupują powoli alkohol, zaczynają pić. W środę zaczyna się prawdziwe, grube picie. Natomiast prawdziwe apogeum jest w czwartek, człowieku. W czwartek są najlepsze imprezy, bo wszyscy są na miejscu, nie to co w piątek. A weekendy? Wiesz co, z weekendami jest różnie. Uważaj na niedzielę, to się kończy ostrym chlaniem. A teraz sorry, ale muszę lecieć, bo karniaki mi strzelają. Znamy się może? Nie. Wszystko w porządku? Wiecie co, chłopaki? Moja dziewczyna powiedziała, że jak nie przestanę pić, to mnie zostawi. I co zrobisz? Będę za nią tęsknił. Michał, jaki masz plan? Ferdek miał się skontaktować z tym gościem od tabletek. Muszę się dostać do laboratorium Arbuzka. Ale po co? Obok jest pomieszczenie, gdzie wydają hasła do kont studenckich. Potrzebujemy takiego konta. Ale my mamy już konta studenckie. My mamy. Cześć, parę tylko po kurtkę. A co, do jakiegoś klubu się przenosicie? Nie, Stasiu dzwonił, jest koło z bimbałów. O cholera, koło! W ogóle się nie uczyłem. Nie pękaj, świeżek, jak chcesz, chodź za nim postaw na targowisko ściąg. Co? Jakie targowisko? Co to jest? To ściągi na cyfrę. Możesz je zabrać, ale są niewiele warte. Także sprzedaż pierwszoroczniakom. Czekaj, Lucjan, mam pomysł. To dajesz. Wiesz, czego miał pisać Ferdek tej izolatce? Na drugim i trzecim roku zwykle katują z AKO i OS-ami, ale to fura materiału jest. Czyli musimy zdobyć ściągi z tych przedmiotów. Może małą ściągę chcecie? A co masz? Zależy, co potrzebujecie. Mam ściągi na różne przedmioty. A masz coś na OS i jako? Dobra. Myślę, że ubiję interesik. Podajcie mi nazwisko prowadzącego, godziny zajęć, a znajdę coś dla was. To na egzamin w karcerze. To przykre. Ale mam coś ekstra na takie okazje. Razem będzie 4,50. No, któż tu pojawił się na podwórku starego Teodora Trubiela? Byłeś taki bezbronny z tym arbuzkiem. Świeżaczku. Słuchaj, nie szukamy kłopotów. Każdy może zostać moim przyjacielem. Taki bezbronny chłoptaś jak ty na pewno potrzebuje pomocy w takim niebezpiecznym miejscu. I jakoś sobie radzę. Chwyć mą kieszeń, a wszystkie twoje problemy się skończą. Jedyne czego pragnę, to małe miziu. Chyba mnie pomyliłeś z jakimś zboczeńcem. Więc nie kupuj ściąg na moim terenie. I spadajcie stąd!
Pedały. Mogliśmy coś zrobić! To jest jego teren, Michał. Ten Zwyrol ma koneksję na całym wydziale. Gdybyśmy go teraz tknęli, zaraz zleciałaby się tutaj cała banda jego niewyżytych sługusów. Ale musimy jakoś załatwić ściągi dla Fertka. Po dobroci tego nie zrobisz. Trzeba znaleźć kogoś, kto zabierze mu te ściągi siłą. Chyba mam pomysł. Jak mi nie zapłacisz do jutra, to cię oddam belce. On taki miły nie będzie, rozumiesz? A teraz spierdala. Byle dalej. Mam sprawę. Ja też. Dostałeś miejsce w kole naukowym? Ale ja na biurku nadal nie widziałem pełnego rozwinięcia fraktalnego ciągu Fibonacciego. Wszystko w swoim czasie. Jak będziemy na wolności, dostaniesz czego chciałeś. Oby, bo jak nie, to do końca życia będziesz wyglądał, jakby twoja matka w dzieciństwie z procy cię karmiła. Todor Torbiel zabrał mi wszystkie ściągi dla Fertka, a bez nich nie uciekniemy. I co? Ja mam temu Zwyrolowi zabrać ściągi? Mózg ci wyżarło? Dobra, świeżak. To jest moja ostatnia przysługa dla ciebie. Zaraz dzwonię po chłopaków z koła. No cześć. Masz tu całkiem przytulnie, Michał. Co jest, szefie? Miałeś farta. Twojego cukieraska przynieść do bloku zamkniętego, a ciebie nie. Masz tu sporo niezagospodarowanego miejsca. Staram się trzymać porządek. Przecież niedługo Fertek wraca z izolatki. Niedługo? A ja słyszałem, że nauka mu tam kiepsko idzie. Administracja nie lubi, kiedy miejsce się marnuje. Zwłaszcza, że w pozostałych akademikach mamy komplet. Nic na to nie poradzę, szefie. Nie musisz. Już ja coś poradziłem za ciebie. Dawać tu tego pajaca! Przywitaj nowego współlokatora, świeżak. Tylko uważaj, jest z psychiatrycznego. I nie patrz mu prosto w oczy, podobno bardzo się wkurza. I wiesz co? Skocz mi! Hej, jestem Honoriusz. Ty też lubisz placki? Czekamy tutaj już godzinę. Na pewno się pojawi. Ponad zawsze wieczorem przychodzi tutaj szukać świeżych pierwszoroczniaków do miziania. Przynajmniej Dibi tak twierdzi. A Dibi w końcu z nami ucieka? Widać, musiał się namyśleć. Spędził tutaj połowę swojego życia. Nie dziwię się, że się wahał. Ale należy mu się wolność za to, co tutaj przetrwał. W ogóle gdzie on jest? Ma coś dla nas załatwić. W dziekanacie jest przejście do pomieszczenia monitoringu, a stamtąd łatwo dostać się do serwerowni wydziału. A pomieszczenia monitoringu nie są zwykle zamknięte? Są. Trzeba mieć kartę dostępu. Mają je wszyscy pracownicy dziekanatu. No jak już będziemy w tym pomieszczeniu, no to jak się stamtąd dostaniemy do serwerowni? Wystarczy mieć odpowiedni kod. Strażnik co godzinę przychodzi do dziekanatu i go wpisuje. Wiesz, jest taka sprawa, no nie daje mi to spokoju. Co takiego? Dlaczego ty jesteś cały czas tak samo ubrany? Jestem przecież studentem Politechniki. O, jest! Twoim kakaowym tatą, będę ciebie brał jeszcze w to lato. Będę twoim kakaowym tatą. Moja świeżynka przyszła tutaj. Pewnie chcesz swoje ściągi po paprańcu. Zgadza się, ale nie za darmo. Jeżeli oddasz mi ściągi, będziesz mógł z nami uciekać z tej uczelni. Uciekać? Mam tutaj tak wiele świeżaków do wymiziania.
A ściąg tak nie dostaniecie. Ukryłem je i zapewniam, że nawet nie chcesz wiedzieć gdzie. To się jeszcze okaże. Gadaj, gdzie są ściągi. Domyśl się. Wyciągaj je, bo pomożemy tobie pompą. Nie boję się was, posrańce. Nie! Co? Będziesz jadał? Dobra! Mam ściągi, ale zabierzcie mnie ze sobą. To co? Bierzemy zboczeńca na pokład? Dobra, Michał. Ja wchodzę do środka, ty tu zaczekaj. Jakby ktoś szedł, zajmij się nim. Uważaj na siebie, Lucjan. Hej ty! Studentom nie wolno tu przebywać o tej porze. Zarządzenie dziekana! Dziekan wie, że tu jestem. Miałem załatwić pewną sprawę. Nie wydaje mi się. Błagam, nie ten telefon. Potem mogę iść nawet na aborcję substancji radioaktywnych. Hej, Fredek! Tego kolokwium, bo się dostanę telefonu. To ja, Lucjan. Lucjan? Mam dla ciebie przesyłkę od Michała. Dostańcie mnie stąd! Nie dam rady już! Oni ciągle męczą mnie egzaminem z automatyki szklarni. Dobra, to masz tutaj te ściągi. Uciekamy za 3 dni. Zajesz to koło, spotkamy się w akademiku, a ja muszę znikać. Poproszę z jego magnificencją. Aha! To on? Tak, to ten. Chyba niczego nie znalazł. Dobra. Tam są te rupiecie. Możecie je stąd zabrać. Mam nadzieję, że dziekanowi się przydadzą. Ja idę na obchód. Zaraz ma was tu nie być, rozumiemy się? Załatwione. Wracamy do akademika. Hej, urwałem się z zajęć. Jak idzie? Przez cały dzień przekopałem się 5 centymetrów. Z takimi narzędziami to przez miesiąc się nie przebijemy na drugą stronę. Fatalnie. A w pokoju już się gruz nie mieści. To niech Teodor zacznie go wynosić na zewnątrz. Nie wiem jak, choćby w gaciach. A gdyby się ktoś go pytał, co robi, to... No, robimy projekt. No! A ty tym będziesz uciekał? Na laborach mówili, że nawadnianie organizmu podczas pracy fizycznej jest bardzo istotne. Mówisz? Okej.
Ferdek! 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 Michał? Michał! Ferdek! 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 Michał! Michał! Ferdek! Michał! 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 Ferdek! 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 Nie, to jest zbyt gejowskie. Może masz rację. Fajnie cię wiedzieć na wolności. Jak samopoczucie? W porządku. Wielkie dzięki za uratowanie mi tyłka. Gdyby nie te ściągi od ciebie, w życiu nie zaleciłbym tego koła. Wiesz co? Walę tę uczelnię. Uciekam z wami. Ale musimy się śpieszyć. Słuchaj, świeża, ty chyba jeszcze nie wiesz, co Ferdek potrafi. Gdzie kopiemy? Spokojnie, bo jeszcze strażnicy cię usłyszą. Najpierw to musimy odebrać te tabletki od gandziara. A poza tym mam inny problem. Nie jesteś już moim współlokatorem. W pytkę Zbysia. Jak to? Bolek Belka sprowadził mi do pokoju jakiegoś pajaca. Koleś całymi nocami chodzi po akademiku i szuka placków. Poza tym jest bardzo podejrzliwy. Coś wymyślimy, Michał. Chodź, mam szczwany plan. Placki! Placki rozdaję za darmo, omlety, naleśniki po francusku. Wuje? Bierz go! Trzymaj go! Zostaw! Trzymaj go! Zostaw moje naleśniki! To są tajne znaki. Ty znasz drogę do miejsca, skąd pochodzą placki. Milcz, oszołomie, bo nie dostaniesz żadnych placków! Poczekaj. Ty wiesz, gdzie jest tajne przejście do budki z plackami na wydziale psychiatrycznym? Jak pokażesz nam drogę, to dostaniesz dużo placków. Najlepsze całki rosną na placu Kociego. Równiczkują się niczym kasztany z drzewa Laplasa. Dobra, chodź. Siema, chłopaki, dawno was nie widziałem. A świeżak to gdzie jest na Krzywego Jeżozwierza? No już ty pojechał czy co? Sprawdza obstawę w tym nowym barze z Paślak. Wyjemy dziś w nocy przez wydział psychiatryczny. Wyczaiłem z Michałem, że ten psychol z jego pokoju wie, jak się tam dostać od zaplecza. Podobno ktoś z was ma byle na tego wzięcia w akademii. A teraz kapuję, po co miałem to zabrać? Dzisiaj się ustawiam na browara z portierem z okazji tego, że wszedłem z karceru. Michał powiedział, że po tych tabletkach nie wstanie z klewa przez 2 godziny. No, strażnik, spokojnie, panowie. To ja, Dipi. Ostatnie. Skąd ty masz taki wieśniacki mundur? No to mundur strażnika jest. Musiałem go wykorzystać, żeby dostać się do serwerowni dziekanatu i wykraść wasze indeksy, które nawiasem mówiąc zamieniłem na swoją książkę kucharską. Także w zasadzie nikt się chyba nie kapnie. No dobra, a co się stało ze strażnikiem? Teodor go pilnuje. Hej!
Jak mogłaś tylu zaliczyć? To hańba dla wydziału. Będziemy pośmiewiskiem na kolegium. Zróbcie im pisemny i wywalcie za ściąganie. Zmieńcie zasady zaliczania. I wezwijcie w końcu Bolka Welkę. Ile mam czekać? Szef mówił, żeby nie kasować tylko tych programów na trójek. W tym semestrze jest zalecenie, żeby 90% osób nie zaliczyło w pierwszym terminie. Na szkoleniu słyszałem, że mamy debet przez te nowe inwestycje wydziału. Ten student naprawdę wierzy, że ucieknie, dostanie dodatkowe 3 lata. Jestem w serwerowni. I gdzie teraz? Tam powinna być szafa z kablami. Numer 31. Jestem niewinny! Korporacja Fucking życzy sobie, aby wszystkie projekty z tego kontestu zostały przechowane. Oczywiście, na poniedziałek wszystko będzie gotowe. Kto pilnuje skarbca? To znaczy, byłem tam przed chwilą. Wszystko gra. Program sprawdzający automatycznie odrzuca większość poprawnych rozwiązań. Cały czas powinien ktoś tam być. Sprawdzę to sam. To się nie może powtórzyć. Tak jest! Michał! Co jest? Co się stało? Wyczaili, że skasowałem mój projekt katedralny serwerowni wydziału. Musimy stąd spadać. Dobra, dobra. Który to jest budynek? Co ty robisz? Nie mamy na to czasu. Mocz jest jeszcze ciepły. Zajęte! Cholera! Mówiłem, że zajęte! Kim on jest? To agent Fakintosza. Nie odda mi mojego projektu. Skopiowałem wszystko na dysk. O cholera, cicho. Nie widzę go. Sprawdźcie nadajniki. Mordę pękniętego jeża. Chodziłem do techniku. Namierzają nas. Nie będzie tak łatwo. Przekieruję sygnał. Będą szukać nas na Wyspach Bożego Narodzenia. Puszczę przez Konstantynopol, Władywostok, Kajmany i Tripolis. Nie znajdą nas. Aha, mamy ich. Są za tamtym świetnikiem.
Jestem gotowy. Michał, hej! Tu jestem. Co jest? Możesz to odczytać? Słuchaj, to jest napisane tak. HW14P18K. Otwierać, niszanie! Z agentem Pawłem Krewetką. Mamy uciekinierów. Michał, no musimy się spieszyć, bo zaraz się zorientują, że nie ma was w tym akademiku. No ja! Dobra. Czytaj numer z mojego prawego poślada. Musimy go mieć. A ty, w ogóle, jak ty wyglądasz? Jak twoja stara. Twoja to i moja. Spoko, Michał, spoko, Michał. Chodźmy po resztę. Lucja, nie przytulaj się tak. To nie ja! Dobra, chodźmy. Gdzie idziemy, Michał? Te tunele to system transportu studentów na przesłuchania. Kiedyś jak Politechnika nie była uczelnią o zaostrzonym rygorze, nie można było oficjalnie przesłuchiwać studentów. Tymi tunelami ich przerzucano. Gdzie teraz jesteśmy? Ten tunel zaraz się rozwidla. Za kilkadziesiąt metrów powinniśmy się znaleźć pod katedrą tortur i przesłuchań Wydziału Obrony Narodowej. I gdzie wtedy? Pod katedrą inżynierii tarcz rakietowych znajduje się maszynownia napędów... Co to za narada? Myślałem, że uciekamy razem. Ja też czuję się pominięty. Ty też jesteś samotny? Badaj, zboczeńcu! Sierżak, chcę wiedzieć, co jest grane. Chcesz mnie wykiwać? Czy są tu jakieś placki? Ja pyrkam, co za pokręceniec! Wszystko w swoim czasie, Arbuzek. Bądźcie ciszej. Chcę wiedzieć, gdzie masz fraktalne rozwinięcie ciągu Fibonacciego. Teraz! Ktoś idzie. Ratujcie się! Ratujmy się! Mogą być gdzieś tutaj. Ktoś usunął z serwerowni projekty, za które zapłacono Politechnice Stanowej. Wiem, że wykonano jedną kopię. Nie uciekną stąd. Strażnicy są już przy ogrodzeniu. Znaleźliśmy w pokoju gruz. Myślę, że pochodził stąd. Co tam jest? O w mordę, stara maszynownia. Mogą sobie przez tunele wentylacyjne. Krzyżówkę musimy się rozdzielić. Witam, panie dziekanie. Mamy uciekinierów. Agent Paweł Krewetka podąża za nimi. Tak, Fakintosh. Tak jest.
Widzicie coś, chłopaki? Nic nie widzę, ale czuję, że mnie ktoś polizał. Dlaczego ten zboczeniec z nami ucieka? Tylko nie zboczeniec. Jest niezwrotnialcem. Musieliśmy wydobyć z niego ściągi dla ciebie, Ferdek. Zaraz wymizie nas wszystkich, zobaczycie. Miej oczy z tyłu głowy, Ferdziusiu. Co to? Słyszeliście? To Honoriusz, chyba znalazł jakiś placek. Chyba widzę przejście. Chodźcie za mną. Oni chcą mi odebrać placku. Tylko nie rzucajcie się w oczy! To słodko pikant naszych makarzyńskich placków! Dokąd on pobiegł? A, wyżył jakieś placki. A, dobra, tamtędy pobiegniemy. Co ty robisz? No nie uciekał z nami. Skąd się tu wziąłeś? No tam są takie fajne schodki. Wiecie co? W sumie to nie było tak źle. Gdyby tylko otworzyli więcej niż 2 damskie ubikacje w całym budynku. I gdyby tak program studiów nie zmieniał się co 3 lata, nie cofaliby na pierwszy rok. No, na tej Polibudzie nie byłoby tak źle, gdyby ten dziekanat nie był czynny tylko 3 godziny w tygodniu. No i żeby chociaż jakieś dziewczyny były na tej Polibudzie. No i gdyby strażnicy nie kopali na przerwach. Tak, i gdyby juwenalia były tak jak w Olsztynie. Halo? Słuchajcie, musimy wracać, jest lista na wykładzie. Czy twój portfelik jeszcze życie twoje sklei, czy wpłynie na twój los jego demokracji głos? Ufać liczącym na władzę, pozwól, że może coś ci doradzę. Ja osobiście w skarpetkach gromadzę swój los! Oj, oj, oj! 10-0 od San Marino. Polacy jednak nigdy nie zginą. Totalne zwycięstwa, pomniejsze porażki. Napisze się o tym kolejne fraszki. I znów nadchodzi niesłodki morał. Plus VAT już pożarł, co chłop zaorał. Wyśniona potęga od morza do morza. Budzik do pracy, czas podnieść się z łoża! Czy twój portfelik diabli w szpony wzięli? Czy twój internet będzie dla ciebie wszędzie? Czy twój portfelik jeszcze życie twoje sklei? Czy wpłynie na twój los jego demokracji głos? Swój los! Zauważył pan, że jacyś strasznie dziwni ludzie ostatnio kręcą się u nas po DS-ie? Nie wiem. Strasznie zalatany jestem ostatnio. Co z pana za człowiek, wszystko?
Pan nic nie wie. Panowie, A pan? Słyszał pan coś? chyba kręcą tu jakiś film. Podobno ten sławny reżyser Adam Wolkowski. Łokowski jest strasznie przereklamowany. A, to prawda. To jego filmy to jakaś straszna słabizna. Ale tak to jest, jak się ma za dużo wolnego czasu. Czytałem niedawno, że wszyscy, którzy u niego grają, to alkoholicy albo wariaci. Co za czasy, mówię panu. To co, panowie? Może za tego całego Adama? No, niech mu będzie. Za Adama. Za Adama. Chociaż takich jak on powinno się wysyłać na Politechnikę Stanową. Nie mogę. Dzwonił reżyser, mówi, że jest chujowe to zakończenie. Niżej mikrofon. Co? Inne słowo teraz. Opuść teraz, powiedz. Bo się wszyscy będą... Opuść sprzęt. Akcja. Za bardzo ci stoi. Czy w czymś jeszcze mogę panu pomóc? Nie, w ogóle. No ale co planujesz, Michał? Zaufaj mi. Spakuj swoje rzeczy. Jedzie! Szmata. To się śmieje. No James przecież! Ja! Na co mi twoja gumowa kaczka? Jak się namyślisz, to gdzieś... Światło? Tak. Dźwięk? Tak. Kamera? Jest. Akcja! Błagam! Proszę o jeden... Dobra. Jeszcze raz. Ale to my potem można dograć ewentualnie, wiesz, to nie ma problemu. Czekaj. Bo i tak... Akcja! Cięcie. Pamiętaj, nalewek w trakcie tego. Dalej dolecieć. Dźwięk, ty musisz to bliżej trzymać. Stajemy. Adam. Lecieć? Dźwięk jest. Jest okej. A biegać mamy? Nie. Skakać mi, skakać na jednej nodze, jo! Michał. Czekaj, to trzeba inaczej zrobić. Sorry! Ugiąłem ci cel. Ale nie wiesz pewnie, co się stało z projektem. Miała go wykończyć. No to nie był tik nerwowy, to było takie, nie wiem. Nie. Połowę połowę ekranu. No dobra, no to jak zejdziemy, to już będzie trochę. Po dobroci tego nie zrobisz. Kim jest ten koleś, co wykopał tamtego studenta? Jak samopoczucie? Od może masz rację zaczynamy. Od może masz rację? Tak, Ferdek zaczyna. A, dobra. Może masz rację. Fajnie cię mieć, kurwa, ale się ubierasz, ciapo. Dobra. No dźwięk, kamera, dźwięk jest? Jest. A kamera? Jest. A akcja jest? Jest. Jest. Jest dźwięk? Akcja. Nie, on teraz się śmieje na akcja.